dobry. Witamy na kolejnym koncercie przyjaznym sensorycznie. Jestem Ela. Ja mam na imię Emilia. A ja nazywam się Kajtek. Dzisiejszy koncert organizowany jest w ramach akcji Żonkile. Akcji, która przypomina o powstaniu w getcie warszawskim. Getto to jest zamknięta dzielnica i właśnie w getcie w czasie wojny musieli mieszkać w Warszawie Żydzi. Dziś zabierzemy Was w przeszłość na spotkanie z pewną niezwykłą osobą, Josimą Feldschuh, która była 11-letnią dziewczynką żydowską, mieszkała właśnie w getcie. Josima była wyjątkowo utalentowaną pianistką i kompozytorką. I właśnie na dzisiejszy koncert złoży się aż 9 utworów, które napisała Josima. Usłyszymy ich, Emilia wszystkie je dla nas zagra, a poza tym trochę się pobawimy, trochę dowiemy się o fortepianie, a także zrobimy Josimowe koraliki. Podczas dzisiejszego koncertu mogą Wam się przydać koraliki, albo jeżeli nie macie koralików, to może to być na przykład makaron, który można nawlekać, nitka i jakaś chusta, apaszka albo szal. A teraz już zaczniemy naszą opowieść. Pewnego dnia Josima usiadła przy oknie w dużym pokoju. Wyglądała na ulicę i próbowała przypomnieć sobie, jak to było kiedyś. Kiedyś, a właściwie całkiem niedawno. Niedawno wszyscy jeszcze mogli spokojnie wychodzić na podwórko. Dzieci bawiły się na placach zabaw, dorośli czytali gazety na kocach rozłożonych w warszawskich parkach. Po ulicach kręcili się ludzie. W Warszawie wtedy mieszkali Żydzi i Polacy i pozdrawiali się w swoich językach. Guten Morgen. Szolem. Jak miło Pana widzieć. Josima miała dopiero 11 lat, a już od 2 lat trwała II wojna światowa i z powodów bezpieczeństwa większość czasu dziewczynka musiała siedzieć w domu. Na szczęście miała w nim pewien skarb, który pomagał jej przetrwać te trudne chwile i dzięki któremu nie czuła się tak samotna. Pozwalał on jej w każdym momencie przenieść się do najbardziej niezwykłych zakątków jej wyobraźni. Ten skarb stał w najważniejszym miejscu jej domu, pośrodku słonecznego salonu. Domyślacie się już, co to był za skarb? Tym skarbem był przepiękny wiedeński fortepian, na którym Josima codziennie grała i przy którym komponowała swoje utwory.
Josima wkładała bardzo wiele pracy w to, aby jak najpiękniej grać na fortepianie. Codziennie po kilka godzin ćwiczyła pod okiem swojej pierwszej nauczycielki, a była to jej mama Perła. Emilko, a pokażesz nam jakieś ćwiczenia, które przygotowują do gry na fortepianie? Oczywiście. Aby grać na fortepianie, warto najpierw przypomnieć naszej głowie, że ma nie tylko 2 ręce, ale że każda ręka ma po 5 paluszków. Najpierw policzymy je od 1 do 5, zginając każdy palec 3 razy. 1, 2, 3, 4, 5. Róbcie to ćwiczenie bardzo powoli i dokładnie. Możecie poprosić rodziców, żeby pomogli wam w zginaniu paluszków. Najlepiej, jeśli czubek palca dotknie wnętrza dłoni. Powtórzmy jeszcze raz. 1, 2, 3, 4 i 5. A teraz kolejny etap tego ćwiczenia. Zginamy palce w różnej kolejności. Uwaga. 4, 1, 2. 4, 1 i 2. A teraz 5, 2, 4. 5, 2 i 4. Kiedy gramy na fortepianie, bardzo jest ważne, żeby nasze ręce i ciało było rozluźnione. W tym pomoże nam odpowiednie oddychanie. Zaciskamy pięści, tak jak wtedy, kiedy na przykład bardzo się denerwujemy. I uwaga, wypuszczamy powietrze, otwieramy dłonie i rozluźniamy je. Teraz wiszą zupełnie swobodnie. I jeszcze raz. Zaciskamy pięści. Wypuszczamy powietrze i rozluźniamy ręce. Sprawdźmy teraz, czy to nam pomoże w grze na fortepianie. Czasem Josima złościła się i krzyczała. Mam dość, mówiła i tupała nogą. Lubię grać na fortepianie, ale lubię ćwiczyć, ale czasem chcę się też pobawić. Wtedy podchodził do niej jej tata i mówił, spokojnie, córeczko, chodź, może pobawimy się w chowanego. A musicie wiedzieć, że była to ulubiona zabawa Josimy.
Kiedy tylko tata zakrywał oczy i zaczynał odliczanie, Josima pędem chowała się albo za fotelem, albo pod fortepianem, albo wślizgiwała się za zasłonę, albo chowała się do szafy. 9, 10, szukam. Mama Josimy siadała do fortepianu i zaczynała grać, a tata szukał swojej córki po całym domu. I my też możemy się tak pobawić. Tak jest. To jest ten moment, w którym mogą nam się przydać chusty czy szal albo jakiś materiał, za którym można się schować. I zabawa będzie polegała na tym, że kiedy Emilia zagra wysokie dźwięki, to podnosimy ręce wysoko do góry i chowamy się za chustami. A kiedy Emilia zagra niskie dźwięki, to opuszczamy ręce, odsłaniamy twarz. Gotowi? To próbujemy. Kolejny utwór Josimy, który zagra dla nas teraz Emilia, jest tak zwiewny, tak lekki, tak pełen fal, jak nasze chustki czy nasze apaszki i dlatego mogą nam towarzyszyć także w trakcie słuchania tego właśnie utworu. Kiedyś Josima razem z tatą udali się do salonu przy ulicy Ogrodowej. Co czwartek spotykali się tam żydowscy śpiewacy i muzykanci, aby kilka chwil poprzebywać razem przy dźwiękach muzyki. Przy fortepianie siedział pewien pan Wąsaty, znany warszawski muzyk i właśnie grał utwór Chopina. Kiedy skończył, zapytał Josimę. Młoda damo, jak ci się podobało moje wykonanie? Josima nie chciała być niemiła, ale wcale jej się nie podobało. Trochę za wolno i niestety strasznie pan wali w klawisze. Towarzystwo zamarło, a pan Wąsaty wykrzyknął ze śmiechem. Skoro taka jesteś mądra, to sama zagraj lepiej. Cóż było robić? Josima
usiadła i zagrała, a wszyscy otworzyli oczy i usta ze zdziwienia. Wąsaty pan i wszyscy pozostali obecni tego dnia przy ogrodowej muzycy jednogłośnie stwierdzili, że świat musi koniecznie posłuchać gry tej młodej damy. I choć cały czas trwała wojna i ludziom nie brakowało zmartwień, w getcie rozniosła się wieść o niezwykle utalentowanej młodej pianistce. Każdy chciał posłuchać jej gry, każdy chciał ją poznać. I wreszcie nadarzyła się ku temu okazja. Yosima została zaproszona do wspólnego koncertu przez samą żydowską orkiestrę symfoniczną, w której bez mała grało ponad 50 dorosłych muzyków. Na koncert przybyły tłumy i wszyscy z zachwytem słuchali młodej pianistki.
koncercie w gazetach krytycy rozpisywali się o małej Josimie. Ależ ma wyczulone ucho na dźwięki. Wspaniale. Wychwytuje każdą 10 sekundy. Wcale nie ma tremy. Tyle zalet u jednej osoby muzycy jeszcze nigdy nie widzieli ani nie słyszeli. Ale czy zastanawialiście się właściwie, jak to jest, że fortepian wydaje dźwięk? Fortepian jest instrumentem bardzo dużym i z zewnątrz wygląda na jednorodną, dużą, czarną bryłę. Ale w jego wnętrzu znajduje się bardzo dużo małych części drewnianych i metalowych. Fortepian jest instrumentem klawiszowym. Ma 88 białych i czarnych klawiszy, które poukładane są w pewien wzór. Łatwo go rozszyfrować, jeśli zerkniemy na klawisze czarne. 3 klawisze, 2 klawisze, 3 klawisze, 2 klawisze i tak do samego końca. Ale klawisze to za mało, żeby wydobyć dźwięk. Wewnątrz fortepianu znajdują się metalowe struny. Jest ich o wiele więcej niż klawisze. Struny wiją się przez cały fortepian, od przodu do końca i z powrotem. W tej części fortepianu struny są najkrótsze i najcieńsze po to, żebyśmy mogli uzyskać najwyższe dźwięki. W tej części fortepianu, czyli więcej niż w połowie, na jeden klawisz przypadają aż 3 struny. Struny wydłużają się, a w tej części nie tylko stają się najdłuższe, stają się też najgrubsze, właśnie po to, żebyśmy mogli uzyskać najniższe dźwięki. Ale jak to zwykle bywa, największe tajemnice pozostają w ukryciu. W tym miejscu fortepianu pod strunami znajdują się młoteczki. Młoteczek jest drewniany, ma ślicznie wyprofilowaną główkę, która jest owinięta miękkim filcem. Jeden klawisz jest zawsze połączony z jednym młoteczkiem. I to ten młoteczek od spodu uderza w struny. Czyli jest tak, że żeby zagrać na fortepianie, to najpierw musimy poruszyć palcami, Tak, wcisnąć klawisz i to uruchomi młoteczek, Tak. który uderzy za nas w struny fortepianu. tak. Klawisz uruchamia młoteczek, podrzuca go do góry i ten uderza w strunę od spodu. W ten sposób powstaje dźwięk w fortepianie. Josima na pewno doskonale znała budowę swojego instrumentu i jestem pewna, że zawsze, kiedy grała, trafiała bezbłędnie palcami w odpowiednie klawisze. Zauważyłam też, że bardzo lubiła grać na krzyż. To znaczy komponowała swoje utwory tak, że prawa ręka zastępowała lewą, a lewa zastępowała prawą. Zagram teraz taki utwór, a wy powiedzcie mi i policzcie, ile razy grałam skrzyżowanymi rękami.
ile razy krzyżowałam ręce? 6. Kajtku. 6. 6 razy krzyżowałam ręce. Rodzice Josimy z dużą starannością dobierali dla niej repertuar. Repertuar, czyli te utwory, których Josima uczyła się grać. Zależało im, żeby wykonywała muzykę klasyczną, ale kiedy w odwiedziny przychodziła ciotka Rachela, wtedy dziewczyny sięgały razem po bardziej rozrywkowy repertuar. Bawiły się muzyką, śpiewały razem piosenki. Bawiły się nie tylko muzyką, lubiły też wspólnie wykonywać różne ręczne prace. Josima miała bardzo zwinne palce i lubiła nawlekać koraliki na sznurek. Tworzyła takie naszyjniki, bransoletki, którymi obdarowywała swoich bliskich. Takie Josimowe koraliki nosił jej tata, nosiła mama, nauczycielki muzyki i różni inni goście w ich domu. Ale ja myślę, że Josima wykorzystywała te koraliki jeszcze w inny sposób. Współcześni kompozytorzy i pianiści znudzili się już graniem tylko na klawiaturze. Wstali i zajrzeli do wnętrza fortepianu. Wy poznaliście już dzisiaj budowę fortepianu. Teraz pokażę wam, w jaki sposób grać w jego wnętrzu na strunach i ramach. Na strunach fortepianu można grać na kilka sposobów. Możemy je szarpać tak, jakbyśmy grali na gitarze. Możemy też dłońmi przesuwać w lewo, w prawo, a nawet możemy struny drapać. Możemy też jednocześnie grać na klawiszu, a drugą ręką przyciskać strunę w różnych miejscach. Wtedy zmienia się wysokość dźwięku i jego barwa. Na ramach najlepiej grać pałkami. Czasami kompozytorzy chcą, abyśmy do środka instrumentu wkładali różne przedmioty, które zmieniają rodzaj dźwięku. Mówimy wtedy o fortepianie preparowanym. Jeśli położymy na strunach cieniutką kalkę ze starej maszyny do pisania, fortepian będzie brzmiał, jakby jego dźwięk wydobywał się z jakiegoś starego gramofonu. Jeśli na struny położymy metalową miseczkę, fortepian będzie brzęczał i bzyczał jak mucha. A jeśli użyję naczynia szklanego, to będzie miauczał jak kot.
Czasami możemy też położyć na struny koraliki albo łańcuszek. Wtedy fortepian będzie brzmiał jak cymbały. Emilko, to czy myślisz, że gdyby Josima komponowała dzisiaj, w 2021 roku, to te jej utwory by brzmiały jakoś inaczej? Bardzo możliwe. Josima była bardzo ciekawską dziewczynką i oryginalną kompozytorką. Myślę, że znała wnętrze fortepianu i wiedziała, w jaki sposób wydobyć z niego dźwięk. Zagram teraz jedną z jej kompozycji w oryginalnej wersji, czyli w takiej, w jakiej ją skomponowała w 1940 roku. A potem zagram wersję przygotowaną na fortepian preparowany. A teraz wersja na fortepian preparowany.
Teraz już się z wami żegnamy. Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że podobała wam się muzyka i że historia Josimy Feldszu zostanie w waszej pamięci na długo. Zachęcamy Was do zrobienia swoich Josimowych koralików, a teraz zostawiamy Was z jej muzyką.